Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj przeczytam tekst papież Liberiusz z przeglądu katolickiego biskupa Michała Nowodworskiego. XIX wiek. Bogdan Jański to inny tekst, który Państwu polecam. Performatyka, wstęp. Ten tekst też będziemy omawiać w kontekście działań rozbijackich w polityce i w religii. One są bardzo podobne, nawiązują do różnych teorii cybernetycznych, kognitywnych, antropologicznych, semiotycznych. Jeszcze raz. Biskup Michał Nowodworski, papież Liberiusz. Na polu dziejów kościelnych są niektóre fakty dotąd jeszcze niezupełnie rozjaśnione. Pracuje nad nimi krytyka i od czasu do czasu na światło dzienne wyprowadza rzeczy, które przez grubą mgłę błędów długo powtarzanych zupełnie innymi przedtem się wydawały, aniżeli są teraz, kiedy je promienie nauki rozświetliły. Zasługa prac takich należy się nie tylko katolikom samym, ale i niektórym protestantom, a ich największa chwała na tym właśnie zależy, że umieli się miłością prawdy naukowej wznieść nad stronnicze uprzedzenia. Jakkolwiek można w późniejszych epokach dziejów znaleźć jeszcze fakty potrzebujące krytycznego rozjaśnienia, przecież niewątpliwą jest to rzeczą, że największa ich liczba odnosi się do owego czasu, w którym nie było jeszcze jak dzisiaj druku, a były takież same jak dzisiaj, a nawet bardziej jeszcze rozpalone namiętności, pragnące bądź co bądź na swoim postawić. Przyczyna tego łatwo się tłumaczy. Kto dzisiaj chce dzieło wydać, pisze go, poprawia, obrabia, pamiętny cycerońskiej przestrogi se pestylum vertas, no i nareszcie do druku podaje. W miarę posuwania się druku poprawia omyłki przez drukarzy popełnione raz, drugi i więcej, dopóki z nich nie oczyści w zupełności dzieła i w tysiącach egzemplarzy odbite w świat puszcza. Dajmy na to, że to historyczne dzieło, opisujące wypadki współczesne, jest napisane zgodnie z prawdą. Wnet ukażą się rozbiory, oceniania po dziennikach i pismach, mówiące to lubowo, ale przyznające autorowi słuszność co do opisów i zgodności z prawdą. Jeżeli znowu autor prawdzie się przeniewierzył, pokażą się także niebawem rozbiory i krytyki zarzucające mu niewiadomość lub niesumienność, protestujące, rozjaśniające prawdę. A w każdym razie dla potomnych wartość dzieła jest pewną, wiedzą co sądzić o nim, o ile doń wiary przykładać. Takiej przysługi nie mogła mieć prawda wtedy, gdy piśmiennictwo periodyczne rozwiniętym jeszcze nie było, no bo wówczas należało pisać książkę na książkę, dzieło przeciwko dzielu, ale tym bardziej nie miała prawda obrony wówczas, gdy druku nie znano. Autor przed wynalezieniem druku pisał jak i teraz, poprawiał, wykańczał i nareszcie egzemplarz uzupełniony i odpisany porządnie w świat puszczał. Ale tylko jeden egzemplarz. Kto chciał mieć to dzieło, przepisywał je, a raczej do przepisywania kopiście dawał. A nie każdy mógł mieć, gdy i przepisanie i sam materiał, na którym pisano, drogo kosztowali. Z odpisanej kopii robiono inną kopię, a żadna z tych już pod kontrolą autora nie była. Kopiści przepisywali jak umieli, a nie wymagano zapewne po nich nic więcej, tylko żeby pisali czysto, no i czytelnie. Nieznający przedmiotu, ani się nim interesujący kopiści rzemieślniczą robotą przepisywania spełniali, dopuszczając się błędów i pomyłek, już to skutkiem niedbalstwa, już też nieznajomości przedmiotu. Z tak błędnie skopiowanych dzieł robiono kopie, w które dostawały się nie tylko błędy poprzednie, ale i te, jakie nowy kopista porobił.
Czytający, jeśli mógł błąd spostrzec, poprawiał go, albo wedle własnych wiadomości, albo według innego rękopisu tegoż dzieła, a stąd powstawały dopiski na brzegach, no i nad wierszami. Jeżeli by dzisiaj chciał kto napisać dzieło i wydać je, nie pod własnym, ale pod innego autora imieniem, musiałby się z nim znieść i pozwolenie uzyskać, inaczej wnet by odkrytym został. Wówczas można było w książkach własnych lub pożyczonych, albo na sprzedaż wystawionych nie tylko dopiski porobić, jakie kto chciał, ale nawet pod imieniem autora, zwłaszcza odleglej mieszkającego za jego życia nawet, a tym bardziej po śmierci, wydać całe dzieło i nie było sposobu przekonania się i sprawdzenia. Tak, wiele razy heretycy z pismami swymi kryli się pod imieniem sławnych autorów i zyskiwali dziełom swym powodzenie i rozkup. Pofałszowane w ten sposób częściowo lub całkowicie dzieła mnożyły się w kopiach i coraz więcej upowszechniali. Cóż więc dziwnego, że wiele pism przyznawano autorom, którzy ich wcale nie pisali, ani nawet o ich istnieniu nawet nie wiedzieli. I tutaj to właśnie jest najobfitsze źródło błędów historycznych, którymi krytyka się zajmuje i oczyszcza. Wiele już ich wykryto, a między nimi jest i ten, o którym mówić zamierzamy, a to jest błąd o upadku Liberiusza papieża. O upadku Liberiusza papieża. Błędnych takich faktów nieprzyjaciele Kościoła używają w miarę potrzeby i wojują nimi jakoby stanowczymi dowodami. Nie od rzeczy więc zdaje nam się, choć niekiedy wykazać czytelnikom, jaka jest doniosłość tego rodzaju dowodów. Ważność faktu, znaczenie powag przytaczanych na jego poparcie, zresztą liczba głosicieli tego faktu, wszystko to pobudza do bliższego rozpatrzenia rzeczy. Tak? Wszystko to pobudza do bliższego rozpatrzenia rzeczy. Dlatego zamierzyliśmy tu nieco obszerniej sprawę Liberiusza papieża przedstawić, dopraszając się tylko u czytelnika o cierpliwą uwagę. No bo przyjdzie nam tu dotknąć się i filologicznych wywodów, tak nudnych zwykle dla ogółu czytelników. Spodziewamy się jednak, że czytelnik nasz katolicki uwagę tę mieć będzie. Wszakże tu idzie o rzecz wielkiej wagi. Rozbierać mamy sprawę papieża i to jeszcze sprawę jego wiary. Naprzód stan sprawy. O co mianowicie oskarżają Liberiusza? Liberiusz papież żył w ciężkich dla Kościoła Bożego czasach, kiedy biskupi ariańscy przewładni na dworze cesarza Konstancjusza II z zawziętością sekciarską prześladowali obrońców i wyznawców prawej wiary. Głównym przedmiotem ich nienawiści był święty Atanazy, biskup aleksandryjski, najprzedniejszy wówczas zapaśnik sprawy Chrystusowej. Na soborze arelateńskim, zwolanym za sprawą Liberiusza dla zaradzenia szerzącym się błędom, nie tylko nic przeciwko złemu nie uradzono, lecz owszem, chytrością i gwałtem wymógł Konstancjusz na biskupach, że wszyscy, z wyjątkiem jednego tylko biskupa Paulina z Trewiru, potępili Atanazego i ogłosili go za pozbawionego swojej stolicy biskupiej. Liberiusz, którego uwiadomiono o tym, w jaki sposób obrady soborowe były prowadzone, domagał się nowego zjazdu biskupów. Zjazd ten nastąpił w Mediolanie w 355 roku. Konstancjusz czuwał, aby i tu wszystko po jego szło myśli. Za zasłoną ukryty przysłuchiwał się rozprawom biskupów
I gdy te nieprzychylny dla niego brały obrót, z wydobytym mieczem wypadł ze swojej kryjówki i gniewnie zapowiedział obradującym, że jego wola ma być dla nich prawem, które oni podpiszą albo swoje kościoły opuszczą. Stuletni starzec, biskup Korduby Hozjusz, a za nim święty Hilary, Eusebiusz Wercelleński, Dionizy Mediolański, Lucyfer Kalarytański poszli na wygnanie. Inni ulegli, podpisali ariańskie wyznanie wiary i potąpili Atanazego. Kolej szła teraz na Liberiusza. A żeby dekreta zjazdu mediolańskiego stały się obowiązujące, trzeba było zatwierdzenia papieża. O to zatwierdzenie starał się Konstancjusz Liberiusza, ale spotkał się z nieprzelamanym oporem. Daremne były namowy i groźby Konstancjuszowego wysłańca, eunucha Eusebiusza. Prefekt Rzymu otrzymał rozkaz uwięzienia papieża i dostawienia go na dwór cesarski. Ale i tu nie zachwiała się stalość papieska. Liberiusz wysłany został na wygnanie do Tracji. Dotąd historia pewna. Liberiusz występuje tu jako ofiara obowiązku, jako wyznawca wiary, jako bohater. Nagle charakter jego się zmienia. Pisze z wygnania listy do biskupów ariańskich, zapewnia ich, że z nimi od dawna w Najświętszej zostaje zgodzie, że podpisał ariańskie wyznanie wiary i że stanowczo potępia Atanazego, a za to wszystko prosi ich najusilniej, aby się za nim u cesarza wstawili i powrót mu do Rzymu wyjednali. Oskarżony więc jest Liberiusz, że podpisał ariańskie wyznanie wiary, że potępił Atanazego, najznakomitszego obrońcę Kościoła, i że połączył się przeciwko niemu z heretykami. Oskarżenie bardzo ciężkie. Zobaczmy, na czym ono oparte. W dziełach świętego Hilarego, w tak nazwanych fragmentach, znajdują się 4 listy Liberiusza, które właśnie stanowią podstawę całego obwinienia. Głównym więc punktem całej sprawy jest przekonanie się o autentyczności tych listów. Rozpocznijmy od pierwszego. W pierwszym liście pisze Liberiusz do biskupów wschodnich, że wyłączył Atanazego od jedności Kościoła, no a przy tym natrafiamy zaraz na błąd historyczny. Tak gruby błąd, że ten w żaden sposób nie pozwala nam tego listu przyznawać Liberiuszowi. W żaden sposób. Pisze on tam bowiem, że Atanazego przez posłów wzywał do Rzymu, że groził mu wyklęciem, w razie gdyby się stawić ociągał, no i że przez swój opór odpadł on nareszcie od Kościoła. Tymczasem autentyczny list Liberiusza do cesarza, pisany przed zjazdem mediolańskim, dzieje ariańskie opisane przez samego Atanazego, równie jak opowiadanie wszystkich historyków współczesnych, przekonywają, że to falsz wierutny, że takiego wezwania i takiej pogróżki Liberiusz Atanazemu nie posyłał. To też powszechnie list ten pierwszy historycy najznakomitsi za podrobiony uważają. Tak o nim sądzą w dawniejszych Baroniusz, Labeusz, Bimer, Custon, tak sądzą nowsi. Jaffé, Palma, Hefele, Wickhauser. Ale jeżeli ten pierwszy pokazał się nam podrobiony, to i 3 pozostale w tę samą kategorię koniecznie wpadają. Wszystkie bowiem 4 te listy mają wspólne sobie cechy filologiczne. We wszystkich panuje jedna i ta sama nędzna bardzo łacina, jednakie prawie powtarzają się frazesy, styl we wszystkich
jednakowo suchy, nieudolny. Wszystkie też 4 tak do siebie podobne, zarówno się różnią od pełnych siły i chrześcijańskiego wdzianku niewątpliwych pism Liberiusza, jakie nam się dotąd po nim przechowali. Nie jest to jednak jedyny dowód. Jak pierwszy list przez niezgodność z historią zdradza swoje podrobienie, tak podobnie się zdradza i trzeci, pisany do Ursacjusza, Walensa, no i Germiniusza. Liberiusz zapewnia w tym liście, że Atanazego potępił, zanim się udał do Mediolanu na dwór cesarski, jeszcze przed wygnaniem swoim, a świadkiem tego było całe kapłaństwo rzymskie. Cognoscat itaque prudentia vestra, Athanasium qui Alexandrie ecclesiae episcopus fuit, a me esse damnatum prius, quam ad comitatum sancti imperatoris litteras orientalium destinarem episcoporum et ab ecclesiae Romane communione esse separatum. Sic ut est omne presbyterium ecclesiae. Falszerz, tak w tym, jak i w pierwszym liście, przerachował się. Chciał Liberiusza przedstawić jako przyjaznego arianizmowi, a przeciwnego Atanazemu jeszcze przed wygnaniem. Ale nie spostrzegł się, że tym sposobem wygnanie samo uczynił zagadkowym. Boć wiadomo, że dopiero po silnych a daremnych namowach wygnanym papież został i drugie, że się bardzo z prawdą historyczną w niewątpliwych podaną pomnikach pokrzyżował. W drugim i czwartym liście nie ma już tej sprzeczności z dobrze znanymi faktami historycznymi. Rozumie się dla tych stron, gdzie jak w Egipcie i Italii lepiej stan rzeczy znano, nie podobno było Liberiuszowi przypisywać takiego zachowania się względem Atanazego, jak w 2 poprzednich listach. Dla tamtych stron należało podrobić listy, w których by falsz nie był tak namacalny. Ale i w tych listach widać, jak podrabiacz chciał przedstawić Liberiusza, potępiającego już dawno w myśli Atanazego. No i tak, w liście do biskupów wschodnich składa winę swoją na pamięć poprzednika swojego, a wreszcie na Pana Boga, bo dopiero kiedy się Panu Bogu spodobało, iż poznał, że słusznie Atanazego potępili, więc też i on tego uczynić nie zaniedbał. Ego Athanasium non defendo, sed quia susceperat illum bone memoriae Julius Episcopus decessor meus, verebar ne forte ab aliquo prevaricator judicarer. Ad ubi cognovi quando deo placuit, juste vos illum condemnasse mox consensum commodavi sententis vestris. Podobnie też w liście do Wincentego Kapłańskiego za powód swego wygnania podaje intrygi złych ludzi, a wcale nie opór swój w potępianiu Atanazego. Źli to ludzie sprawili wszystko, owi co to złymi mowami psują dobre obyczaje. Non doceo sed admoneo sanctum animum tuum meo, quod colloquia mala mores bonos corrumpunt, insidie hominum malorum bene tibi cognite sunt, unde ad hunc laborem pervenis. Tak nisko upadłym przedstawia podrabiacz Liberiusza, że w nim nie możemy odszukać tu ani jednego rysu tego człowieka, jakim się on przed 3 niespełna pokazywał laty, kiedy przed samym wygnaniem swoim pisał piękny list do wygnanych biskupów. Dla czytelnika znającego łacino będzie to jeszcze jeden dowód wiancy, falszu 4 owych poprzednio wspomnianych listów, no bo nie tylko znajdzie tu wielką różnicę myśli, lecz i języka. Quam vis sub imagine pacis, pisze on do Eusebiusza, Dionizjusza i Lucyfera. Humani generis inimicus